Pomysł był taki, ja studiuję grafikę na specjalizacji sztuki mediów cyfrowych i mapping to było zawsze coś, co najbardziej mnie interesowało. Przedstawić ten ogrom kolorów, możliwości personalizacji auta w postaci właśnie światła narzuconego na auto z projektora. Co generalnie Cię najbardziej inspiruje, jeżeli chodzi o oklejanie? Czy bardziej PPF, czy kolor, czy właśnie jakieś projekty indywidualne? Ogólnie ta idea personalizacji auta, gdzieś tam dopasowywanego pod siebie, od zawsze mnie kręciła, a folia jest po prostu do tego świetnym narzędziem, bo można sobie zmienić gdzieś tam kolor auta, można naprawdę popłynąć z pomysłem, zrobić naprawdę coś gdzieś tam szalonego, czy to z plotera, czy to z druku. Powiedz, jak to klejenie u Ciebie dzisiaj wygląda? Czy robisz to już tak też jako usługę, czy tylko dla siebie? Już zaczynam tak powoli robić taką usługę, ale póki co raczej gdzieś tam auta znajomych, takie powiedzmy dodatkowe łapanki. W planach jest oczywiście, żeby zrobić sobie z tego już powiedzmy takie drugie, takie kolejne skrzydło gdzieś tam dochodu, żeby iść w tę branżę coraz bardziej. Jestem strasznie zaskoczony, jak łatwo się tą PPF-kę aplikuje. No to, że PPF-ka ma idealne wykończenie, mimo że i tak wrap i tak ma bardzo dobre wykończenie, no to względem PPF-ki to jednak to widać, że to jest przeskok. A jaki jest najgorszy samochód, jakim w życiu jechałeś? Moje pierwsze auto, sławna Królowa Lawet, Laguna drugiej generacji. Przez pierwsze pół roku jazdy, po zrobieniu prawka, 4 awarie. Cześć, z tej strony Bartosz z TechWrap. Dziś mamy specjalnego gościa oraz wywiad, w którym powiemy sobie trochę więcej o tym, jak rozpocząć karierę raperską, o tym, czym jest mapping, a także o tym, czym jest influencing w branży automotive. Moim dzisiejszym gościem jest Kamil. Kamil, miło Cię widzieć. Miło mi. Siemanko. Siemanko, cześć. To może na początek zacznijmy od takich serii szybkich pytań, gdzie po prostu odpowiesz mi to, co Ci pierwsze przychodzi na myśl. No to pierwsze pytanie. Jeżeli samochód, to Europa, Azja czy USA? Ciężkie pytanie już na sam początek. Wiesz co, ja zawsze starałem się tak podchodzić bardziej do pojedynczych modeli. Uważam, że po prostu już każda marka oferuje jakiś przynajmniej jeden dobry, fajny model, ale też każda marka ma jakieś po prostu badziewie, nie? Więc szczerze, jak miałbym wybrać, no to chyba raczej Azja, bo tam naprawdę z każdej półki można coś znaleźć, ale tak naprawdę to jest kwestia pojedynczych gdzieś tam modeli. Każda marka potrafi coś udanego, fajnego stworzyć. Okej. Drugie pytanie. Jazda po torze, drift czy jazda po ulicy? Street zdecydowanie, no. Ulica, tak. Wolno ssący samochód, turbo czy kompresor? Tu też kolejny ciężki temat. Powiedziałbym, że wolnossący chyba jednak, no bo ten sposób oddawania mocy w wolnossącym silniku to jest coś pięknego, ale no z kolei samochody z turbo mają dużo większy potencjał, więc pewnie moje kolejne auto to jednak będzie turbo. Mimo że aktualnie mam silnik wolnossący i naprawdę to, jak ten samochód się wkręca, świetna sprawa. Okej. Jakiś wymarzony samochód na ten moment, do którego dążysz? Taki powiedzmy w miarę realny, wymarzony to byłaby chyba Toyota Supra MK5, ewentualnie może trochę bardziej odległy Lexus LC500, też przepiękne auto. No, to są świetne wybory. To są świetne samochody. Okej, a gdybyś miał jakiś samochód, którym miałbyś żyć do końca życia, to co by to było? No, na pewno trzeba by gdzieś tam połączyć, żeby z każdego świata coś było. Na pewno musi być wygodny, musi być z temperamentem, musi być tam coś pod maską. Albo właśnie jakiś LC500, albo może jakiś, nie wiem, Bentley Continental GT, coś w tym stylu. Żeby to jednak było coupé, no bo ja kocham to nadwozie, ale żeby jednak był ten komfort, była ta uniwersalność. A jeżeli chodzi o kolorystykę, to jaka jest Twoja ulubiona na samochodzie? Ciężko jest mi podać jakiś taki jeden kolor. Raczej takie płaskie wykończenia. Zazwyczaj takie metaliki za bardzo do mnie nie trafiają. Wolę albo powiedzmy jakieś satynki, albo jakieś takie płaskie pastelowe kolory, coś w tych okolicach. Ja też osobiście uważam, że akurat z kolorami jest tak, że każda była samochodu lubi inny kolor. Tak, dokładnie. Inne kolory są fajne na SUV-ie, inne są na kupecie, inne Do są niektórych jeszcze... kolorów na przykład w ogóle maty czy satyny nie Tak, pasują do dokładnie niektórych tak, egzemplarzy, dokładnie. a na innych to świetnie podkreśla gdzieś tam sylwetkę. Dobra. Twoje zdanie na temat elektryfikacji, motoryzacji? Ogólnie nie mam nic przeciwko, w sensie wiadomo, jest trochę męcząca taka nagonka i te restrykcje, które gdzieś tam, no wypychanie po prostu siłą rzeczy spalinówek. Wydaje mi się, że te światy mogą bez problemu iść koło siebie, swoim torem, jedno i drugie powinno się rozwijać. Wtedy też nie byłoby nagonki, jakby po prostu elektryki nie wypychały gdzieś tam spalinówek, to nie byłoby żadnej nagonki na ten temat, ale wiadomo, no do miasta elektryki, no to jest po prostu świetne rozwiązanie, więc jak ktoś chce, jak ktoś lubi, no nie mam nic przeciwko. Okej. A jaki jest najgorszy samochód, jakim w życiu jechałeś? Moje pierwsze auto, sławna Królowa Lawet, Laguna drugiej generacji i to akurat w tej najgorszej wersji z tym silnikiem 1.9 DCi. Przez pierwsze pół roku jazdy po zrobieniu prawka 4 awarie. 2 razy laweta i 2 razy To holowanie. jak się stało w ogóle, że ją kupiłeś? To było auto po rodzicach, które dostałem. Na pierwsze auto taki wół roboczy, zakatowany jeszcze poprzednio przez mojego brata. Ten silnik był po prostu w totalnej rozsypce no ale przynajmniej nauczyłem się jak wzywać pomoc drogową już na samym początku. tak. Miałem jakieś I doświadczenie. że warto mieć auto kasko, nie? Tak, dokładnie. Kiedy u Ciebie się w ogóle pojawiła taka zajawka na motoryzację? To jakoś tak naturalnie przyszło. Zaczęło się właściwie jak
nie wiem, w czasach późnej podstawówki, początek gimnazjum, jakieś Simpsony, motorynki, skutery, coś takiego. Już przy tym Simpsonie to pamiętam, że jakimiś sprayami go malowałem, gdzieś tam jakieś naklejki wymieniałem, żeby to wszystko było gdzieś tak fajnie wygłaskane. I naturalnie z czasem potem 125, potem przerzuciłem się na auta i jakoś tak to szło. Zawsze lubiłem gdzieś tam kombinować, traktowałem to jako właśnie taki atrybut osobisty, to czym jeżdżę i po prostu fajna zajawka, nie? Jasne. A jeżeli chodzi o taki Twój program samochodowy, czy ogólnie program wokół kontentu motoryzacyjnego, to co wspominasz z dzieciństwa i co jest takim programem dzisiaj, jeżeli jest? Z dzieciństwa to pamiętam, że Top Gear na pewno. Pamiętam, że w dzieciństwie jeszcze ciężko było znaleźć w ogóle Jak my wszyscy, no. pełne odcinki, więc, więc naprawdę gdzieś tam siedziałem w internecie, żeby znaleźć sobie właśnie te pełne odcinki, sobie wszystko pooglądać. A obecnie raczej właśnie telewizji nie oglądam, ale na YouTubie bardzo lubię sobie oglądać Matta Armstronga. Gościu robi sobie takie pełne odbudowy samochodów, fajny kontencik, długie odcinki, bardzo przyjemnie od tego czas mija. A z ciekawości Grand Tour oglądałeś? Już tak by tą nową wersję Top Geara? Nie. Nie widziałeś? Nie oglądałem, nie widziałem. Powiem szczerze, polecam. Dalej utrzymują poziom, aczkolwiek też już program się skończył, więc... No i inni prowadzący teraz, Tak, no? tak. Dobra, to teraz tak naprawdę moje takie właśnie pytanie, jeżeli właśnie taki chodzi o Twój początek pójścia właśnie w kierunku influenceringu, czy jak nazwać ogólnie takiego zajmowania się motoryzacją w social media, od czego się to zaczęło i jakie były początki? Właściwie wyszło to spontanicznie, nie to, że ja sobie planowałem, założyłem, że zostanę gdzieś tam takim twórcą cyfrowym. Zawsze gdzieś tam miałem takie delikatne parcie w tą stronę. Pamiętam, że już w gimnazjum chociażby robiłem jakieś bardzo głupie filmy na YouTube, jakieś takie poradniki, tego typu klimaty, wtedy to było modne. Parę odcinków zrobiłem. A jeśli chodzi o TikToka, to jak kupiłem sobie renówkę, która była takim moim małym spełnieniem marzeń, naprawdę bardzo mi się podobało to auto od zawsze. Zacząłem po prostu stawiać sobie luźne przebitki. Pierwszy taki film, który mi się naprawdę wybił, od którego gdzieś tam coś zaczęło, to było pokazanie systemu 4 kół skrętnych w tej renówce. Gdzieś tam takie nagrania z lusterka, jak te koła sobie pracują. Pamiętam, że zrobiło to bardzo fajne zaangażowanie. Wybił się ten film dość mocno, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i jakoś tak po prostu siłą rozpędu. Potem zacząłem odpowiadać na pytania odnośnie tego samochodu. Nie miałem też problemu nigdy z pokazywaniem swojej twarzy, przez to, że też w modelingu kiedyś pracowałem, to jakoś nie miałem gdzieś tam takiego etapu, że musiałem się przełamywać. I tak z czasem. Ale na początku to było bardzo luźne podejście. Jakby nie myślałem o tym, że będę się tym zajmował w przyszłości, tylko jako typowe hobby, tak dodatkowo. Okej. Ale tak naprawdę od samego początku myślałeś o tym, żeby to było w kierunku motoryzacji? Czy były jakieś jeszcze inne pomysły? Tak, znaczy na początku to był taki content, powiedzmy trochę lifestyle'owy, niedopracowany, to wszystko nagrywane po prostu telefonem, bez jakiegoś montażu, ale z czasem jednak takie dłubanki garażowe, jakieś pokazywanie tych różnych tematów. No motoryzacja, tak jak już właśnie wspominałem, od zawsze gdzieś tam to we mnie się działo. Lubiłem sobie tak właśnie odświeżać głowę, gdzieś tam zajmując się czymś innym. Dobra, to w takim razie powiedz tak z ciekawości na ten moment, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taki content, który tworzysz i co się najlepiej ogląda w tym momencie? Czy to jest content taki Twój właśnie daily, czy content samochodowy, czy właśnie z wrappingu? Wydaje mi się, że największe zaangażowanie wzbudzają zazwyczaj serie, w których gdzieś tam pokazuje jakieś etapy na przykład robienia różnych rzeczy w aucie. Czy to jest na przykład wygłuszanie, czy to jest oklejanie, czy to jest jakaś tam renowacja czegoś, hamulców, tego typu klimaty, że fajne zaangażowanie zawsze to buduje, ale jeśli chodzi o takie powiedzmy największe strzały, no to raczej po prostu jakieś montaże pod muzykę. To raczej najlepiej viraluje, ale jeśli chodzi o powiedzmy docieranie do stałej grupy odbiorców, to po prostu TikToki mówione, w których gdzieś tam pokazuje różne tam procesy. Czyli generalnie ludzie lubią te efekty przed i po i Tak, cały ten proces tworzenia. Efekty przed i po też świetnie zawsze się oglądają. Proces tworzenia gdzieś tam w postaci różnych przebitek czy timelapsów też zawsze to fajnie siada. Też pamiętam tak naprawdę rok temu, jak u nas byłeś na szkoleniu, które robiliśmy tutaj w Warszawie i też widzę Twój progres, jeżeli właśnie chodzi o tą naukę klejenia. I powiedz, jak to klejenie u Ciebie dzisiaj wygląda? Czy robisz to już tak też jako usługę, czy tylko dla siebie? Już zaczynam tak powoli robić to jako usługę, ale póki co raczej gdzieś tam auta znajomych. Takie powiedzmy dodatkowe łapanki. W planach jest oczywiście, żeby zrobić sobie z tego już powiedzmy takie takie kolejne skrzydło gdzieś tam dochodu, żeby iść w tą branżę coraz bardziej. Na razie takie podchody, ciągle doszkolanie umiejętności, chociażby na tych szkoleniach teraz. Byłem niby przekonany, że wiem o co chodzi, że już czuję się pewnie ogólnie z folią, że byłbym w stanie wiele rzeczy okleić, ale okazuje się, że jednak tutaj rękę źle trzymałem, tutaj trzeba coś inaczej pociągnąć, tutaj trzeba delikatnie inaczej podgrzać. Cały czas właśnie wiesz, fajnie sobie tak doszkalać te umiejętności. Tak, no tak naprawdę ta branża jest, uważam, bardzo przyszłościowa i też cały czas te produkty się rozwijają, zmieniają. Tak. Więc tak naprawdę warto mieć tą wiedzę na bieżąco. Plus też, no, znasz już George'a, więc wiesz, że on faktycznie też tą wiedzę przekazuje w taki jasny sposób i ma takie ciekawe, praktyczne podejście i uczy tego, co tak naprawdę jest ważne. Tak, no i to jest jedna chyba z
najbardziej kompetentnych osób na świecie, jeśli chodzi o folię Tech Wrapa, bo Tak, z tego co słyszałem, to on nawet testuje te produkty przed wyjściem na rynek od razu. Tak, to prawda. A George jest taką osobą, która faktycznie ma kontakt z fabryką, z nami bezpośrednio. Jest osobą, która tak naprawdę testuje te produkty i jego opinia ma duży wpływ na sam rozwój produktu. Więc jak najbardziej jego opinia na pewno może pomóc. Dobrze, a jeżeli generalnie chodzi o Twoją społeczność, to są takie osoby, które właśnie też mają zajawkę na motoryzację? Czy to są właśnie osoby z wrapingu? Jakbyś to tak skwalifikował? Teraz raczej to są głównie osoby, które są zainteresowane gdzieś tam dłubankami i motoryzacją, tak ogólnie, bo wcześniej przez to, że ten koncern był dużo bardziej chaotyczny, on teraz się dużo bardziej gdzieś tam w jednym kierunku układa, to już ta grupa odbiorców się powiedzmy dużo bardziej klaruje. Są to głównie osoby zainteresowane motoryzacją. W szerokim tego słowa znaczeniu, bo ja też nie jestem stricte sprecyzowany póki co, tylko różne rzeczy sobie łapię, gdzieś tam pokazuję to, co jest dla mnie ciekawe, to, co akurat gdzieś tam mam pod ręką i mogę pokazać. Fajnie, to jest dobry kierunek uważam. A na przykład miałeś taką sytuację, że ktoś z osób, która Cię obserwuje, dzięki Tobie coś zrobiła i Ci pochwaliła się efektem? Tak. Piszą ludzie, że na przykład aby ich Inspirujesz ludzi. zainspirowałem do gdzieś tam kupienia jakiegoś modelu samochodu, który O, pokazywałem, o którym omawiałem, też mi wysyłają zdjęć na przykład jak to wygląda. Często ludzie pytają o jakieś rady odnośnie powiedzmy felg, jakiejś tam stylizacji auta, jak do tego podejść, czy powiedzmy odnośnie różnych moich filmów. Jeśli pokazywałem coś w filmie, no to też dopytywanie, że chcieliby to powiedzmy odtworzyć i jeszcze mają jakieś tam nieścisłości, chcieliby o coś dopytać, tak. No to w sumie to jest taki najlepszy sposób, w jaki można ludzi inspirować, taki naturalny. Nie? No jest to bardzo miłe i zaskakujące dla mnie, bo ja nigdy się nie spodziewałem, że tam, ale to naprawdę jak się tworzy taki content i widzi te cyferki na ekranie, to są tylko cyferki, a życie toczy się dalej, tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu gdzieś tam na rzeczywistość, ale jednak jak ktoś napisze typowo, gdzieś tam chwalić takimi rzeczami, no to jest takie, no faktycznie, ktoś to ogląda. Właśnie człowiek coś sobie tam... nie zdaje sprawy, nie? Że te cyferki to de facto jest czyjś poświęcony czas, kto faktycznie realnie ten nasz content ogląda i gdzieś tam ten content może pomóc mu w jakiejś tam codzienności. Chciałem też ogólnie powiedzieć troszkę więcej o Twojej pracy magisterskiej, bo myślę, że możemy tym się śmiało pochwalić, bo to był bardzo ciekawy i taki innowacyjny projekt. To może Ty opowiedz, co zrobiłeś i jak to w ogóle wyszło? Pomysł był taki, ja skończyłem właśnie grafikę na specjalizacji sztuki mediów cyfrowych, także raczej takie właśnie tematy animacja, mappingi, tego typu klimaty i mapping to było zawsze coś, co najbardziej mnie interesowało, bo to pozwalało przenieść, z bezpośrednictwa ekranu, pozwalało przenieść to, co się wykreuje w komputerze do świata rzeczywistego, na jakiś tam trójwymiarowy obiekt i przez to, że właśnie interesuję się motoryzacją, działam trochę w tej branży, stwierdziłem, że będzie super to po prostu połączyć wszystko. Przez to, że też współpracujemy od dłuższego czasu, pomagaliście mi ze szkoleniami, no to stwierdziłem, że to będzie po prostu naturalny taki krok, żeby się do Was odezwać, jeśli chodzi o wsparcie przy tym projekcie i pasowało mi to też jak najbardziej do samego przesłania projektu, żeby gdzieś tam fajnie to metaforycznie przedstawić ten ogrom kolorów, możliwości personalizacji auta w postaci właśnie światła narzuconego na auto z projektora. I jak ogólnie oceniasz taki finalny efekt? Jak się podobało też tym, którzy oceniali? Projekt był bardzo wymagający, tak organizacyjnie był bardzo wymagający, w sensie przygotowanie hali, samochodu, materiałów, sprzętu, cała masa, żeby to wszystko obsłużyć do tak naprawdę minuty czy półtorej minuty ostatecznego projektu, więc ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo też rzucanie się na taką głęboką wodę, robienie czegoś nowego, no zawsze procentuje w przyszłości, zawsze gdzieś tam wychodzi to na dobre, bo zawsze z jakimiś problemami trzeba się zmierzyć. Dokładnie. Jak się je rozwiąże, no to potem to procentuje. Ogólnie jestem zadowolony, nie jestem jakiś zachwycony z efektu, w sensie w mojej głowie nawet wyglądało gdzieś tam to lepiej, ale wiadomo, różne rzeczy gdzieś tam wychodziły w praniu. Natomiast jestem jak najbardziej zadowolony. Główna ta domena, którą chciałem pokazać, czyli oklejenie tego auta, podzielenie go jakby na 5 części i rozwinięcie tego na ponad 200 kolorów jakby poprzez właśnie addytywne mieszanie barw, światła narzuconego z projektora z folią od Tech Wrapa. Bardzo fajnie to wyszło, tak mi się wydaje. W sensie efekt naprawdę jest taki... No, nie spotkałem się wcześniej z podobną realizacją, jeśli chodzi zwłaszcza o jakieś tam produkcje a la reklamowe, nie widziałem nigdy czegoś takiego, więc jestem z tego zadowolony. Myślę, że pokażemy teraz takie krótkie przebicie, jak to wyglądało u Ciebie, jak ta praca tak naprawdę finalnie wyszła. I teraz w sumie takie jeszcze moje pytanie właśnie, jeżeli chodzi o same folie. Co generalnie Cię najbardziej inspiruje, jeżeli chodzi o oklejanie? Czy bardziej PPF, czy kolor, czy właśnie jakieś projekty indywidualne? Docelowo na pewno chciałbym się zajmować jakimiś projektami bardziej złożonymi, graficznymi. Ogólnie ta idea personalizacji auta, gdzieś tam dopasowywanego pod siebie, od zawsze mnie kręciła, a folia jest po prostu do tego świetnym narzędziem, bo można sobie zmienić gdzieś tam kolor auta, można naprawdę popłynąć z pomysłem, zrobić naprawdę coś gdzieś tam szalonego, czy to z plotera, czy to z druku i jeśli nawet Ci się znudzi, możesz sobie ściągać bezinwazyjnie. Bardzo fajna opcja po prostu, żeby odświeżyć sobie auto, żeby zrobić gdzieś tam, przetestować coś nowego. Znaczy ja też bardzo podobnie uważam, że tak naprawdę odkąd jestem w tej branży, to zobaczyłem, że tak naprawdę można zmienić po prostu kolor samochodu i często zmiana koloru plus jakieś tam dokładki, jakieś małe dodatki zmienia w ogóle cały charakter pojazdu. Tak, dokładnie. I nie musimy kupować nowego samochodu, bo nam się znudził poprzedni, czy już nie chcemy, tylko w ogóle auto ma nowy charakter, jest tak naprawdę innym samochodem i de facto możemy sobie to zmieniać regularnie i mieć cały czas coś świeżego, coś nowego. Tak, dokładnie.
Dokładnie. coś, co gdzieś tam nas kręci. Powiedz generalnie coś może więcej o takich swoich właśnie planach, jeżeli chodzi o same też szkolenia, o rozwój, czy jeszcze planujesz coś więcej robić poza wrappingiem, czy masz jeszcze jakieś plany wokół tego? Znaczy plany są gdzieś tam bardzo szerokie, ale to powiedzmy, żeby takie zarysowane na wiele lat do przodu, bo ja mniej więcej wiem, w jakim miejscu chciałbym się znaleźć powiedzmy za 10 lat. Ale na pewno trzeba będzie zacząć od podstaw, od jakichś prostych zleceń, żeby nie rzucać też na zbyt głęboką wodę od razu, bo wiadomo, że można utonąć. Ale docelowo na pewno chciałbym robić takie dużo bardziej kompletne realizacje tuningowe, żeby auta powiedzmy do mnie za te 10 lat przyjeżdżały seryjne, a wyjeżdżały już gdzieś tam naprawdę fajnie zrobione, dostosowane gdzieś tam pod wymagania klienta. Ale wydaje mi się, że na ten moment jakieś tam właśnie proste, chociażby dechromingi, zmiany koloru, jakieś przyciemniania lamp, jakieś ewentualnie stylizacje, pomoc w doborze felg czy dokładek. Będę starał się iść w tą stronę i w międzyczasie cały czas zajmować gdzieś tam dotychczasowymi zajęciami, chociażby robieniem kontentu. Też takie moje pytanie w sumie na temat szkolenia, którym aktualnie jesteś. W sumie dzisiaj już to szkolenie kończymy. Jakie są Twoje odczucia? Co ogólnie właśnie sądzisz o takim już poziomie zaawansowanym, który dzisiaj właśnie masz okazję w nim uczestniczyć? Czy jest coś, czego nowego dzisiaj się nauczyłeś? Zdecydowanie tak. Właśnie na samym początku szkolenia George się mnie pytał tak naprawdę, co może im pokazać, w czym nie czuję się zbyt pewnie. Ciężko właściwie mi było odpowiedzieć tak na początku, no bo nic mi nie przychodziło specjalnie do głowy, ale jak zaczęliśmy po prostu kleić, nawet nie wiem, głupie lusterko na początku oklejałem, to już George gdzieś tam widział, jak tą folią pracuje i powiedział, że słuchaj, złap tutaj inaczej, złap tutaj, naciągnij inaczej i się okazuje, że po prostu można to wszystko w dużo mniejszej ilości ruchów zrobić, osiągając nawet lepszy efekt, żeby folia nie miała naprężeń. I tak naprawdę tyczy się to każdego elementu. Nawet jeśli coś jesteś w stanie okleić, bo już znasz podstawy, wiesz jak się pracuje z folią, no to na takim właśnie zaawansowanym szkoleniu cały czas można się doszkalać, sprawdzać po prostu lepsze możliwości zrobienia tej samej pracy i szybsze możliwości. Okej, czyli ogólnie Wrap Campus uważasz jako Ale ideę. tak, zdecydowanie warto. Też w sumie tak trochę przypadkiem złożyło się tak, że jesteś świadkiem naszego nowego produktu, bo miałeś okazję widzieć nasz nowy PPF Jaram kolorowy. się bardzo, no naprawdę. Tak, produkt, który de facto dopiero za około miesiąc będzie miał swoją premierę gdzieś tam pod koniec roku. Natomiast my już właśnie go testujemy. Akurat w tym okresie, kiedy jesteś na szkoleniu, właśnie są te testy. Widziałeś produkt, dotykałeś go? Widziałem. Co uważasz? Jestem strasznie zaskoczony, jak łatwo się tą PPF-kę aplikuje. No to, że PPF-ka ma idealne wykończenie, mimo że i tak Wrap i tak ma bardzo dobre wykończenie, no to względem PPF-ki to jednak to widać, że to jest Tak. przeskok. A jeśli chodzi o łatwość aplikacji, to w życiu bym się nie spodziewał, że PPF-ka może być tak elastyczna, aż tak fajnie się to może wszystko zachowywać, nie? Ja też ogólnie jestem w ogromnym szoku i tak naprawdę nie spodziewałem się, że ten produkt będzie aż tak dobry. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak No i to, że przyjazny. się aplikuje na sucho. No, Tak. Przy PPF-ce właśnie największy przynajmniej dla mnie problem, przez to, że ja od początku gdzieś tam zaczynałem z kolorem, ta PPF-ka dodatkowo też byłem na szkoleniu, uczyłem się jak robić PPF-kę, ale mi to nigdy nie podchodziło. Właśnie przez to, że to jest mokra robota, taka dużo bardziej wieloetapowa, to mi jakoś ten temat nie podchodził, ale jeśli chodzi o tą PPF-kę aplikowaną na sucho, no to jest rewelacja tak naprawdę. Ale co ciekawe, robiliśmy też testy i ta PPF-ka jest hybrydowa, czyli możesz ją kłaść i tak, i tak. I co ciekawe, na mokro aplikacja jest nawet, nie wiem, czy nie delikatnie szybsza jeszcze. Ewentualnie nawet sobie zrosić cokolwiek, tak. żeby tak, wiesz. Więc produkt uważam, że pod kątem oklejania jest rewelacyjny, ponieważ robi się go szybciej niż winil. No i też nie trzeba go podgrzewać Tak, w ogóle. On tak. jest na tyle elastyczny od Dokładnie. razu na zimno, że tam żadna Dokładnie. opalarka tak naprawdę nie Więc jest możemy potrzebna. jakieś wnęki, trudne elementy zrobić, a jak wiemy w PPF kolorowe, które aktualnie jest na rynku, no to jest to często niewykonalne, żeby takie trudne elementy położyć. Nie? To tak naprawdę takie pytanie ode mnie gdzieś tam na koniec. Co byś poradził komuś, kto chciałby iść w takim kierunku jak Ty, jakimś młodym osobom, czy osobom, które szukają na siebie pomysłu? Jak byś im poprowadził ich karierę, żeby faktycznie w ciągu tych kilku lat znaleźć się w takim miejscu, gdzie można żyć z tych social mediów, plus właśnie rozwijać jakieś dodatkowe projekty? No nie wiem, czy jestem jeszcze w tym miejscu jakby powiedzmy docelowym, żeby dawać jakieś takie górnolotne rady, ale na pewno jakaś konsekwencja po prostu, żeby sobie wiedzieć mniej więcej w jakim kierunku się idzie, nie zniechęcać się, bo naprawdę ciężko jest albo utrzymać stabilnie bardzo wysokie wyniki, albo ogólnie wejść na jakieś takie wysokie wyniki, wysoką oglądalność. Trzeba po prostu konsekwentnie gdzieś tam robić rzeczy, które się w miarę czuje, których jest się w miarę pewnym, testować też różne rozwiązania i nie zniechęcać się. Na pewno cierpliwość to jest taka podstawa po prostu. No to co, w takim razie dziękuję Ci za wszystkie odpowiedzi. Myślę, że w tym tak naprawdę wideo każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł tam tak naprawdę zobaczyć, w jakim kierunku warto iść i czy faktycznie wrapping oraz social media wokół automotive są tematem ciekawym. To co, Kamilu, życzę Ci powodzenia.
Wszystkiego bardzo. dobrego. No, dla mnie też to jest zupełnie nowa konwencja. Nigdy Tak. nie miałem okazji w ten sposób rozmawiać właśnie do takiego wywiadu. No i dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie na szkolenia, za ten wywiad. No, super. Tak, mamy nadzieję, że Wap Campus Ci pomoże rozwijać się wokół wapingu. Tak, No i z życzę Ci pewnością. tego, żebyś faktycznie w ciągu tych najbliższych kilku lat mógł już prowadzić swoją działalność taką typową wokół kustomizacji samochodów, więc tego Ci życzę. I co? Dziękuję za spotkanie. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź chcieliby się także dołączyć do Wap Campus, zapraszamy na stronę Wap Campus i tam są nasze szkolenia oraz informacje o tym, jak zostać waperem i jak pójść w kierunku oklejania samochodów.